Denali, jeden z wierzchołków korony Ziemi. Jest to góra, która ma 6190 metrów, więc 6000 i to dość niski. Niech nas nie zwiedzie wysokość. No i słyszymy jakieś tam huk lawiny. Jest to długa wyprawa. Bardzo, ale to bardzo zimna wyprawa. Minus miliard stopni. W tym roku success rate wchodzenia na Denali był jednym z najniższych w ostatnich latach. Stary, oni powinni ją zawrócić. Musieliśmy zrobić akcję ratunkową. Witamy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Spoko, nie? Ale w furze się bezpieczniej czuję. Widzieliśmy łosia. Ameryka! Wielki Polak! Stanę na szczycie! Thank you very much. Watch out for the bears. Jesteśmy. Piękny lodowiec. Tam jest asfalcik. Pomyśleliście, że damy rady, że wymiękniemy. Pomyliliście się. Alaska. Kocham. O, tutaj Polacy, rodacy! Plan na dzisiaj był prosty. W ramach takiej aklimatyzacji, przetarcia idziemy z C3, wracamy do naszego depozytu, który nie znajduje się jakoś bardzo daleko. Wykopujemy go, zabieramy i wracamy z powrotem do właśnie naszego obozu i tam już będziemy mieli cały nasz szpej. Zajebiste. Ej, ale pięknie tu, nie? No. A jak dopiero tu musi być zajebiście, jak nie ma chmur. Chociaż chmurki dają też klimacik, nie? Kurde, no chmurki dają takie coś, że tu jest nieskończoność, nie? Tak, może. Przepiękne. Dobrze, doszliśmy pod nasze kasze. Teraz będzie trochę kopania. Zajebiście się schodziło na dół. I teraz będziemy dać pod górę. Że jest taki, wiesz, kopny śnieg, nie? Yeah, so that took us a half an hour. We took it. So many flat spots on the way up. Mamy tutaj worki. Pakujemy je. Tutaj teraz się pokazuje sztuka pakowania. No i dobrze, lecimy, proszę Państwa. Całkiem ciężki ten plecak, ale w sumie dużo treningów mieliśmy pod to. Tętno jest naprawdę w porządku, 123, także naprawdę niskie. Ciśniemy w górę. Dzięki Bogu chłopaki właśnie w tym C3 mieli schowane zapasy jedzenia. Macie fajne liofy tutaj. O, fajne, fajne. No. Dobra, podzielimy się. Zobacz, tutaj ten. Tak naprawdę pomogły nam one w kontynuowaniu dalszej wyprawy. Dobrocie od Szymona. Zjadłem troszeczkę liofa, 2 zupki chińskie, dodatkowo jeszcze białeczko. I chyba mogę po raz pierwszy powiedzieć, że czuję się dojedzony, nie? Dobrze, morale do góry. Mam to samo uczucie, że... Ale wiesz, no raz na 6 dni można jeść dobrze. Mamy jetboila, mamy gazy, więc jedzenie, więc będziemy w miarę niezależni, gdyby sytuacja była taka, że siedzimy długo w którymś z obozów. Także mamy nadzieję, że głodować już nie będziemy. No, również pojedliśmy, także mamy też jeszcze więcej gazów. Grażyna z naszej ekipy miała urodziny. Czyli co, dajemy to, czy kisiel? Dobra, kisiel. No, oni wszyscy mają urodziny teraz, dzień w dzień. Tak? Osiłek ma. 100 lat, kochany Osiłku, nasz prawnik zespołowy również ma urodziny. Ja zacznę, bo ty jesteś jasny. Tak? Nie, Nie, patrz na mnie. nie znasz jego imienia.
Dzisiaj jeszcze nie wypł. No. Team, is it true that you have today birthday, yes? Today is Okay. true. It's true. You know, as a Polish team, we have something prepared for you. Yeah, I love the Poles. Not as special as yesterday. Yeah, we don't have the rope, but yes. So I mean, Do I put these here? yes, but we have to film it. Oh, okay. Say when. This is a creatine. We thought you look like a guy who is using this. I do take creatine. Yeah. But here or at home? I take it at home. Yeah. Okay, we 10 thought milligrams maybe a day. you like. I will very much. Yeah, some borscht. And borscht, Polish one, and Izo that you got a little spoon of it, so my this is the goodness. full bag. Thank you so much. Yes, very Thank you good. so one. much. This means a lot. Are we done with the birthdays for this? You don't have to give up any more snacks. Yeah. Dzisiaj mam dla Was kolejny tip związany z podróżami, który jest związany z naszym partnerem wyprawy, czyli mBank. Bardzo często jesteśmy zmuszani do wypłaty gotówki za granicą przy użyciu bankomatu. Wiele bankomatów korzysta z własnego przewalutowania, które jest po prostu mniej korzystne. Dodatkowo niektóre bankomaty i terminale płatnicze naliczają swoją własną prowizję, czyli surcharge. Jeśli chcecie zwiększyć oszczędzanie do maksimum, możecie wyłączyć w aplikacji mBanku płatności z DCC i surcharge. Dzięki temu, tylko gdy natraficie na bankomat, który chce Wam naliczyć własną opłatę czy prowizję, bank zablokuje tą płatność i Wasza transakcja zostanie odrzucona. Oczywiście w każdym momencie możecie zmienić ustawienia i dokończyć transakcję, mając świadomość tego, że będzie ona troszeczkę droższa. So anyways, and then we'll be starting to use our transceivers tomorrow. Nie wziąłem tego detektora lawinowego. Wydaje mi się, że on to ogarnie. Tak. Że wziął, już pogadał i już teraz na pewno nie ma tak, że sorry, zostajesz, nie? Nie. Która jest godzina? Nie ma też późna jakoś dramatyczna. 18. Jeszcze jakieś sudoku pójdzie, co? Jakaś... Na sudoku na zgrzanie mózgu na koniec. Ale dzisiaj dziwna noc. Zimna, ciężko się spało. To jest bajgel z bekonem amerykańskim i z czym? Z serem. Te nawet niespieczone. Tutaj macie kawę. Starbucks. A nie jakieś wasze minutki, czy co tam pijecie. Team, którego bardzo polubiliśmy, prawnik, cały czas po prostu jakieś żarty sypał, jak nie z rękawa, to z nogawki i miał takie poczucie, że jeśli tak jest na sali sądowej z nim, no to naprawdę musi być ubaw. What's the translation, Tim? This is American coffee. It's called Starbucks. It's not your bullshit cheap coffee. This is what I actually said. I said, Real man. I said, hello poor people. This is bagel with bacon. Yes. Jest to pierwszy masyw górski, który znajduje się bardzo blisko Arktyki, przez co te wiatry, bardzo zimne wiatry z nad bieguna północnego po prostu trafiają w ten masyw górski. Chcesz powiedzieć? No chyba tylko tyle, że wygrzewamy się, nie? Pakujemy się do śpiworów, ale przy tym wietrze coś czuję, że... No nie wiem, czy ruszymy. No nie jest dzisiaj najcieplej, wieje, chociaż wyszło piękne słońce, no ale niestety warunki u góry pokazują, że jeżeli tam pójdziemy, to będzie one way ticket. Więc siedzimy w tych namiotach, czekamy, czy pogoda się poprawi, no i nagle słyszymy, że grupy wyruszają do góry. Kurczę, czemu my siedzimy? Rozwiązywaliśmy sudoku, jakoś tam zabijaliśmy czas. Aż tu nagle wpadł do naszego namiotu ziomal i powiedział: Ciśniemy do góry, wszyscy hurra. Jeździmy Polską górą. Zakładamy sprzęt. Nie poszło to za szybko i nagle się okazało, że tkwimy w takim gigantycznym korku. Pierwszy raz w życiu zetknąłem się z czymś takim, nie zdarzyło mi się wcześniej, nawet na 8-tysięczniczkach, żeby tak czekać. Ludzie są jakby, nie wiem, szukali jakiegoś ataku szczytowego na Everestie. Mówimy o wysokości 3400. Więc powiem szczerze, że ja jestem lekko zaniepokojony.
Natomiast stopniowo ten korek gdzieś tam się zaczął rozładowywać, po prostu kwestia załadowania tymi saniami powoduje, że wszyscy muszą iść jakby w tym jednym korycie wyżłobionym przez sanie i raki, czy tam rakiety śnieżne. Byliśmy nastraszeni, że wyjście z saniami będzie bardzo ciężkie. Sanki, ciągnięcie do 4, to po prostu nas was na 2-3. W tym pierwszym wyjściu nie mieliśmy sani, tylko zabraliśmy plecaki. Byliśmy dość ciężko załadowani, wynosiliśmy depozyt. No i cóż, wychodzimy na początku, jest tak, że no jest kolejka. Robimy krok za krokiem, wychodzimy na przełęcz i nagłe takie uderzenie wiatru. To była taka pierwsza myśl, okej, to jest to, jakby taki chichot trochę diabelski w nas, taki, że ale jest super, bo w końcu zaczęło się coś dziać. To jest to, proszę państwa, tego właśnie oczekujemy od gór. Wyruszyliśmy i dostaliśmy naprawdę w pierdziel. Szymon miał rację. Nie wiecie, co was czeka. To tam się zaczyna wspinaczka. Bardzo mocno wiało, było zimno, płuca dosłownie odmarzały. Im jest gorzej, tym większą satysfakcję mi to sprawia. To jest ten dzień, na który czekaliśmy. Takie poczucie, nie wiem czy do końca zdrowej radości z tego, że w końcu zderzyliśmy z czymś, co jest takie prawdziwe, górskie, ciężkie i że to jest prawdziwa Alaska. Jak dla mnie zajawa. Fajnie. Bandycka jazda. Fajnie, nie? Hell yeah, dude. Fuck yeah. Batonik, żelik. Niam, 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 niam. Jest również na tej trasie znany tak zwany Windy Corner. Miejsce, no, które zawróciło wielu wspinaczy. Jesteśmy przy Windy Corner. Trochę wolno idziemy. I dużo przerw. Ale okej. Prędkości wiatru są tam naprawdę duże. Przez to, że jest ten róg bardzo oblodzony, jak się wykopyrtniesz, to możesz zlecieć naprawdę bardzo nisko. To była dobra decyzja, żeby nie brać sań. Nie dajcie się na sanie to namówić, chłopaki. Bo po prostu, bo się... Przy tych warunkach byłyby one naprawdę trudne do okiełznania. Ludzie się wywracali, potykali o te sanie ich ciągnęły. Sanie tam się ludziom przewracają, ludzie się wydopcają. Nawet widzieliśmy jeden zespół, który z saniami zawrócił, bo wiedział, że nie da rady. My mieliśmy trochę cięższe plecaki, ale dzięki temu udało nam się to zrobić w miarę bezpiecznie. Dojść do celu. Było momentami zimno, ale kurde, szczerze, naprawdę z dużym zapasem. Także mam nadzieję, że jutro, jeżeli pogoda pozwoli, będzie przynajmniej tak samo jak dzisiaj, no to będziemy mogli jutro ruszyć. No dla mnie najfajniejszy odcinek dotychczas. Po pierwsze przekroczyliśmy w końcu 4000, po drugie powiało tak solidnie, że poczuliśmy, że jesteśmy na Alasce i jest zimno. W takim depozycie zakopaliśmy dużą część jedzenia, ale nie możemy zakopać całego jedzenia, bo nie wiemy, czy jak zejdziemy do C3 i będzie słaba pogoda, to nie będziemy odcięci od takiego żarcia. Także myślę, że możemy powiedzieć, że połowa sprzętu została tam zakopana. Będziemy schodzili, schodzenie wiadomo jest trochę bardziej techniczne, ale powiem tak, nie mogę się doczekać dobrej kolacji, nie? Teraz może być tak, że zrobią coś dobrego, a my to zajemy jeszcze peanut butterem, nie? Ja jedynie się martwię, że wiesz, zanim zejdziemy się ugotuje, to tak kolacja to za 4-5 godzin, nie? No, ale zasłużona za to. Drop koszulek! Możesz sobie zakupić koszulkę Denali i wesprzeć tą wyprawę. Zgodnie z tradycją i historią, która panuje na tym kanale, przy każdej górze mamy dla was super drop. Ja na tym tak dużo nie zarabiam.
To jest dla was. Pomóż biednemu influencerowi. Mam rozdarte majtki, chodzę w brudnych ubraniach. Ja dla was się tak poświęcam. Zostawiliśmy te rzeczy w depozycie, zeszliśmy z powrotem do obozu trzeciego. Nie spodziewaliśmy się takiej pogody, ale każdy dał radę, wszystko było ok. Zobaczymy jutro. Jutro ponoć ma być 2 razy mniejszy ten wiatr, ale i tak było git. No co, mam nadzieję, że jutro wyjdziemy. Mam taką, naprawdę bym bardzo chciał już iść do góry. Jak jutro będziemy w 4, nie chcę mówić, że się będę czuł spokojnie, bo to jest za dużo powiedziane. I co, idziemy do namiotu, białeczko i odpoczyneczek. Oj, tak, herbatka. Good job, good job. Czasami zdarzają się wypadki i tutaj napotkaliśmy na taki pierwszy, mocniejszy wypadek. Gościowi wypadł dysk. Ziomal nie może się ruszać. I musiał zostać wezwany śmigłowiec, żeby go po prostu ściągnął. Niestety do tego pana wyprawa się już zakończyła. To wszyscy wyszli, nie? To jest tak jak tutaj wszyscy są Polakami, jak jest jakiś wypadek, to każdy... Dzisiaj, proszę państwa, zaczyna się akcja C4. Dość lekko, można powiedzieć, spakowanie, albo wcale nie tak lekko, bo z całym pozostałym dobytkiem. Dzisiaj bierzemy sanki. Mają one być troszeczkę lżejsze niż plecaki. No i czas chyba na jeden z trudniejszych dni wyprawy. Tak, 7 czerwca zaczynamy wyjście, już mamy skeszowane rzeczy jak coś. Także robimy to drugi raz. To mówię do chłopaków montażystów. Montujcie, ja na wakacjach znowu w ciepłych krajach jestem. Widzicie, to Denali? Jak będzie ci ciężko pracować, to pojadę tu 2 razy. No właśnie. Mieliśmy szczęście, pogoda tego dnia była dużo lepsza, mniej wiało, było cieplej. Także no naprawdę nie poznaliśmy tej góry. Wychodzimy do C4 dzisiaj. Załadowani plecakami i saniami. Cały dobytek z nami. Kuba tam z przodu. To samo miejsce, 2 dni i dosłownie 2 różne odczucia. Pamiętacie jak było tutaj wczoraj? Jak jest dzisiaj? Można stać, można się śmiać. Wiatru nie ma, proszę państwa, także bardzo fajnie. Dzisiaj dla odmiany wynosimy sanie, więc jest rzeczywiście odrobinę ciężej. Te sanie cały czas się majtają na prawo i lewo. To tutaj wypadną, to tutaj zmiesza się jedzenie z tą zawartością w zielonej puszce. To wydaje się, że zaraz rzeczy z duffelbaga wylecą. Ale za to jest lżej, bo nie ma tak złej pogody. Tutaj wczoraj nie dało się stać, a dzisiaj sobie stoimy gołe ręce. Jemy batony, herbatę, opijamy i ruszamy do góry. Proszę państwa, mamy kolejną przerwę. I teraz następuje transakcja barterowa. Żelki, serek na wysokościach. Coś idealnego. W momencie, jak docieraliśmy na Windy Corner, no to rozpoczął się taki Armagedon. Dla nas to było ciężkie, a no mam jakieś tam doświadczenie już górskie i przebywania, nie wiem, choćby na K2, gdzie naprawdę wiało i odczuwalna była minus 45. Mam nadzieję, że słychać jak... Kamera GoPro włączała się tylko na 5 sekund i z powodu zimna padała. Pomyślałem, jeśli mi jest ciężko, to jak ciężko będzie im. Ale niezależnie od tego, jakie kto sprawiał wrażenie, to wszyscy z uporem szli do góry. Stary, ale to była bandycka jazda. Jak wrażenia? Przeżyliśmy to, naprawdę był hardcore. Hardcore, no. Nagrywa się? Tak. Na pewno było grubiej. Dobra, mamy 8 sekund, bo jest tak krótko. Wczoraj było dłużej, słabo. Nie zdążyłem dokończyć myśli, ale chodziło mi po prostu o to, że dnia poprzedniego były ciężkie warunki przez długi czas, a dnia dzisiejszego mieliśmy w miarę dobre warunki, ale przez krótki okres czasu była tragedia. Obóz 4, 4300.
To tutaj znajduje się taka główna baza wypadowa. Teraz tą bazę traktujemy jako taki nasz base camp. Możemy się tutaj rozsiąść, jesteśmy w miarę bezpieczni, raczej nam nie spadną żadne lawiny na głowy i możemy śmiało odpoczywać i czekać na dobre okno pogodowe. Dzień dobry, witam w mojej kuchni, w naszym przedsionku, w naszym salonie, sypialni, living room. Także tak wygląda nasza chata. Momentami się bałem o tutaj naszych niektórych ziomeczków, jak Grażynka została z tyłu stary z tymi 2 gośćmi. Ale nie, jest okej, jest okej. Najważniejsze, że jesteśmy w 4 ze wszystkim, nie? Jeszcze tylko keszyk, jutro pewnie, albo pojutrze. No zakładam, że jutro. Myślę, że jutro. Tak, wydaje mi się, że mamy dobre tempo, wiesz, nikt nie zdycha, stary. Zobacz, że nikt nie zdycha. Wszyscy, jestem tak zadowolony. Pracują, naprawdę. Mięśniak, Osiłek, Grażyna. Dzień dobry albo dobry wieczór, a raczej dobranoc, moi mili państwo, bo już idziemy spać pojedzeni. Ja już tym pad thaiem tak się zażarłem, swoją porcję, dzieci ze Stanów porcję. Jest prawie 23. Jak widzicie, jest jasno. No to standard tutaj. Jesteśmy na 4300, więc pierwsza noc na tej wysokości. Ale powinno być dobrze i dajemy wam buziaki i widzimy się jutro rano o 9. Cześć, papa. Cześć. Idziemy po kasza zostawionego. Zejście do depozytu po nasze rzeczy to było chyba jakieś 20, nie wiem, 5, może 30 minut. Jest. Bardzo przyjemny spacerek, wykopanie rzeczy z depozytu. Ale ciężki, dobra, to ten wezmę dla siebie, ty trzymaj ten. Wyjście do obozu 4. No i cóż, mamy wszystko na tej wysokości tak zwanego base campu. Doszliśmy. Bardzo spokojne tempo, naprawdę takie aklimatyzacyjne. Idziemy po depozyt? Tak, zostawimy rzeczy i idziemy. Tak, ja bym się przeszedł. Zrobimy unboxing. Zobaczymy, co tam się dzieje. Z racji tego, że chłopaki, Polacy, Szymon i jego zespół wracali z C5 do C3 w nocy, w bardzo ciężkich warunkach, no zostawili nam swojego kesza. Jak tam macie depozyt w 4? Tam jest od cholery liofów, jakichś kubków gorących. Z 8. Poszliśmy mając precyzyjne wskazówki od Szymona. 30 metrów od antenki. To chyba gdzieś tutaj, nie? Polish Team, lider Szymon Jaskuła. Nie do końca wiedzieliśmy w sumie sami, co tam zastaniemy. Czuliśmy się, że po prostu leży tu skarb. Gazy zostawiano przez chłopaków, więc będziemy mogli sobie gotować. Patelnia, kurde, no pięknie. Pięknie, udało się. Jajka zostawili. No miejmy nadzieję. Kurde, ej stary. Patrz stary, co tam jest, nie uwierzysz. Creamy peanut butter. O, gorące kubki. Tylko że... Serek? Serek. O, jest! Tortille, placki. Pięknie. Dobra, solar nie pokazujemy, bo przejmujemy. No właśnie, wygląda na dobry. Swój solar, mój drogi kolego, możesz teraz odkupić na OLX-ie. Bardzo dziękujemy panowie, dziękujemy wam, że wnosiliście te gazy i to żarcie może się przydać, bo po prostu, no jak widzicie, pogoda jest bardzo średnia. Dowiedzieliśmy się, że jest 28% successful rate, jeżeli chodzi o wejścia, czyli bardzo mało. Czyli tak naprawdę no 1 na 4 osoby wchodziła. To jest naprawdę bardzo słabo. Również dostaliśmy informację, że pogoda nie zamierza się polepszyć na następne dni. Też jak cały czas będzie zimno. Nie będę im mówił tego teraz, ale że jest 28% wejść. Miejmy nadzieję, że my znajdziemy się w tych 30%, które wejdą na szczyt. Natomiast no, mieliśmy takie poczucie, że może nie być zbyt łatwo. Na razie trzymamy kciuki, wierzymy, że uda nam się z grupą i tak dalej, ale no musimy być zabezpieczeni, jakby, no nie wiem, się pojawiły jakieś
jakieś przypały, nie? To teraz już powiedzmy jesteśmy w miarę samodzielni. Gaz i panik powodowało, że byliśmy niezależni, że nawet gdybyśmy już mieli tam spędzić 5 czy 7 dni, no to byśmy, nie wiem, gotowali sobie wodę, izotonik, herbatę, cokolwiek. Na makaronie byśmy dali radę, żelach, są gorące kubki. Jest okej. Tego ciastka, będziemy gotować gorącą wodę i pić. No właśnie. Usiedliśmy w kuchni, po prostu wydobyliśmy i były liofy, i gorące kubki. Dzień takiego dobrego posiłku, a wiedzieliśmy, że inne zespoły w tym czasie gdzieś tam siedzą w namiocie i zastanawiają się, czy kolacja będzie o 19 czy 18. Let the balls hit me. What smells so nice? There's pork. He showered. I did shower too. Oh, really? Oh, you look beautiful. Aha, quesadille, nie? Burrito. Burrito? Czy co? Okej, let's go. It's a burrito bowl. Pięknie. Wow. Got it? Yes. I don't drink borscht often, but when I do, I drink Polish borscht. It's the best. Kupa, strasznie mi się chce kupę. Biegnij, Nie wiem, czy to biegnę. Postaraj się. Szczerze, obudziłem się dzisiaj lewą nogą. Czułem, że coś jest nie tak. Trochę zimno w palce, trochę coś. Ale już wiedziałem, o co chodzi. Teraz znowu życie jest piękne. Chce się żyć, jest spoko. Dzięki Bogu o poranku dostaliśmy informację, że pogoda się polepsza. Najprawdopodobniej będziemy ruszali w górę. How long can it be shitty, yeah? It should stop at some moment, yes? In that 7 days, one of them will be like the summit day of food. So think about what snacks you want for summit day, you know, things you like or easy or whatever. But that, you know, because we'll need 2 for going up and 1 for coming down. Yes. But then we'll have 5 days of just extra in case we get stuck. Understand. 2 z tych dni to jest akcja, więc potrzebujemy takich 5 snaków na takie dojadanie. I tak nie mamy full opcji, więc weźmiemy po prostu co mamy, czyli chlebek, ser. Kurde, ten ser też swoje już przeżył, ale trzyma się dzielnie. To naprawdę robi tu robotę. Zupki, kisiele i owsianki. I myślę, że jest git. Najpiękniejsza pogoda, jaka się teraz mogła zrobić. Wow. The best day from day one. Najlepszy dzień od pierwszego dnia, nie? I don't think we'll try to go all the way to the 17,000 foot camp in favor of having a slightly shorter day and still getting some acclimatization in and probably cache shy of there somewhere. Plan był taki, że grupa zaniesie swój cache do połowy drogi do C5. The one exception to that plan is I'm going to ask, I think, Alex and Team Poland to at some point break away from us and sprint up to the 17,000 foot camp. Ale z racji tego, że my jesteśmy właśnie pomocnymi Polakami, pomagamy w górach innym narodom. If the God smiled to us with this beautiful weather after long shitty days, we need to do everything in our you know capacity of in our bodies to just go and yes, help the team. This will be your contribution to the team for tomorrow. It's digging up. Zostaliśmy wybrani do misji specjalnej. Musimy wziąć cały cache nasz do C5. That's why we were born too. Ale ważniejsze w tej misji jest to, że od zeszłego roku w tym high campie są zakopane rzeczy, są namioty, jest paliwo, jest jedzenie, generalnie praktycznie cały sprzęt potrzebny do przetrwania w high campie. Natomiast ze względu na to, że wcześniej żadna z ekip pracująca z tej agencji nie była na szczycie, nikt nie wie, co w tym depozycie się znajduje, więc my mieliśmy tak zrobić, dotrzeć tam, sprawdzić, co jest na miejscu. I jakie po prostu sprzęty tam mamy, ile żarcia tam mamy, jakie namioty. Wychodzimy z bazy, jest jakiś
Minus miliard stopni. Idziemy do góry. Wyszło słońce. Jeszcze nie jest ciepło, ale może za chwilę będzie już słończnie. Tam w tyle widać base camp. Obóz czwarty też tak zwany na 4300. Wyszło słońce trochę, także jest cieplej, ale u mnie paluchy cały czas zamarznięte, zmarzluchy. Złoty czekan idzie w naszą stronę. Polacy ruszają z akcją ratunkową. Kiedy inne zespoły powiedziały, dobra, my się aklimatyzujemy tylko 100, 200, 300 metrów wyżej. My idziemy do kampu, wykopać rzeczy i uratować ludzkie życie. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Z 10 ludzi uratowaliśmy. A jeszcze 10 przed nami. Prosimy o rozpatrzenie pozytywnie naszej prośby. Thank you very much. Let's go. Poszedł. Z racji tego, że byłem z Oswaldem, który jest koniem, i byłem z naszym kochanym kamieniarzem, który również jest koniem, no byłem najsłabszym ogniwem w grupie. Docisnęli mnie, szedłem dosyć wysokim tempem, czułem się nie za fajnie, bo na takich wysokich wysokościach raczej unikam wysokiego tętna. Jak widoki? Proszę. Jak widoki? Odkłaniają się. Dzień dobry, bo jakże mógłby być inny? Czy mógłbym powiedzieć dzień zły? Chyba byłbym głuptasem. Jest pięknie. Co tu dużo mówić? Widoki mówią same za siebie. Widać naszego guida Alexa. On jest takim hultajem klasowym, który tak ma najlepsze oceny, nie? Tak, ale da ci ściągnąć. Tak, da ci ściągnąć i da kawałek bułki na przerwie. Myślę, że dla kamieniarza to też była fajna przygoda i takie poczucie, że może iść szybciej, że może trochę na więcej sobie pozwolić. No, jesteśmy na 4940. Bo według mapy niby 4850, ale nie wiadomo, kto bardziej kłamie. No i co, stąd już będziemy szli taką piękną granią. Is the most popular YouTuber in Poland. Really? Not the most. The less. How many subs you got after this video? You will be. Yes. After having you in a video, for sure. No. How many subs do you have, Paweł? Kuba. 1.7 million. Oh, what's your channel? I gotta find it. PATEC. PATEC. And then underscore. Weź pomóż. WARTEC. You're writing. Yeah. Okay, so write Patec with C at the end, underscore WARIATEC. Variatec. But PATEC should be enough, you know. Zapis. 7. Chyba się nie włączyło. Serio? Nie, włączyło. Na nieszczęście się włączyło. Wyszliśmy na grań. Piękne po prostu przejście tą granią. Bardzo, bardzo przyjemne, bo po prostu miałem takie poczucie, że jesteśmy w górach, a nie na środku po prostu lodowca na prawo i lewo, gdzie widać wielką biel i przerywa to tylko czasem jakiś tam, nie wiem, tylko huk silnika samolotowego. Teraz nie spotykamy tu w sezonie. Co się dzieje? Tam high camp, nie więcej 500. Także wykopujemy to, co zostało. Alex właśnie komunikuje się z Pitem, liderem guide'u, że już jesteśmy na miejscu po nie za 5 godzin. Dobry wynik, nie? No spoko. Ta grań miła. Nieźle, nie? To jest tak, pierwsza łopata do znaleźć. Wow. Nice.
Ten depozyt, jak wykopaliśmy wszystko, to okazało się, że to jest naprawdę rozmiarów takiej no sporawej, nie wiem, groty lodowej albo może nawet piwnicy. Bardzo dużo dobrodziejstwa. Naszą pierwszą misją było sprawdzenie wszystkich liofilizatów, których tam było z kaset, żeby upewnić się, że nie są dziurawe, czyli popsute, ale okazało się, że są tam i namioty, i namiot kuchenny, i paliwo, i jedzenie. Pięknie, kurde. Denali tam za tym. Tutaj takie widoki. Pomagam chłopakom. Pali. Złoty czekan. Idę po ciebie. 1,5 godziny już tu jesteśmy. 1,5 godziny, tak? Tak. Cash zakopany. Woohoo! Yeah, cash. We did it. There is this crevice here. Pięknie. Jest niewiarygodnie. Żeby tylko tak było przez 4-5 dni. Za 4 dni już jesteśmy na dole, haha, ze wszystkim, haha. Oh yeah. Oby. Tak by powiedziała osoba tylko taka, która się nie boi Boga. Dlatego my mówimy spokojnie. No i jesteśmy już na takim plateau prowadzącym do obozu 4. I z kamieniarzem coś tam rozmawiamy w ogóle o zagrożeniu lawinowym, o narciarzach, bo jakby rzeczywiście tam dużo się działo. Też mimo tego opadu śniegu praktycznie wszyscy wychodzili do góry. Czasem no po takich zboczach, które no wyglądały na mocno lawiniaste i było to dla mnie zaskakujące. Docieramy do obozu 4, praktycznie nie zdążyliśmy plecaków zdjąć. No i słyszymy jakieś tam huk lawiny i widać było, że jest tam postać ludzka. Oh, there's somebody in it up high. Look at that, up high. There's somebody riding in the avalanche. There's 2 people in the avalanche. Pete mówi, że były tam 2 osoby. Ja nie zdążyłem na to spojrzeć wcześniej, więc jakby nie wiedziałem, czy są 2 osoby, czy nie. Natomiast wiedziałem, że jedna na pewno z tego lawiniska się wydostaje. Nie jakaś duża lawina, jeden gościu chyba tam, nie? Tak. Pytanie, ale porusza się, więc myślę, że jest okej, nie? Przewodnik był dosyć mocno przekonany, że widział 2 osoby. I'm pretty sure I saw a second person. Okej. Almost positive. No, zaczęło być tak trochę niepokojąco i w międzyczasie przyszedł tam gość, który w ogóle jest Nepalczykiem z pochodzenia, natomiast już od kilkunastu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i on takim pewnym siebie głosem, takim bardzo też spokojnym, stoickim, jakby z którego no, wybrzmiewało na pewno bardzo duże doświadczenie. Mówi, że był tam na 100% 2 osoby. But there is one person which is not standing up. Tried, but... Yeah, so... Looks like a 2 up there. No i tu zaczyna się już jakby takie poczucie, że możliwe, że na naszych oczach rozgrywa się jakaś tragedia. Wyruszył team właśnie do pomocy od nich, chłopacy. Znaleźli go. A tu widzę, tak. No to dobrze. Czuliśmy, że może będzie dobrze. Wziąłem telefon i przybliżyłem go, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, bo widzieliśmy takie 2 kropki blisko siebie. Yes, they are doing resuscitation. No i znowu ten humor z już takiego szczęśliwego, że wszyscy gdzieś tam są odkopani bezpieczni, znowu spadł, bo zwyczajnie się przejmowaliśmy, że coś tej osobie się może stać. No i mijają kolejne minuty, nie wiem, 7-8 minut i jakby rozgrywa się no, próba uratowania życia, która finalnie okazuje się jest nieudana. Po pół godziny już raczej większość z nas straciła jakieś nadzieje. Nagle jest taka cisza wokół. Cały wszechświat się zatrzymuje. Ale góry są parszywe naprawdę. Dobra. My też tam byliśmy chwilę wcześniej tak naprawdę, nie? No tak, ale kurde, no my szliśmy, wiesz, my naprawdę szliśmy, powiedzmy gdzieś tam, tak jak prowadzi trasa, nie? The tents here are gonna stay here. So we shouldn't have much in the way, or anything in the way of group loads for you guys to carry up tomorrow. I should maybe not say that quite yet, because based on whatever you guys found in Alex's list in the cache, which I haven't seen his list yet. We can stay there for 3 years. 3 years. Thank God. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni, mówię za siebie, bo całkiem spory dzisiaj był wysiłek. Jutro tak naprawdę to samo. Ciekawe, czy na lżej wyjdzie nam, czy podobnie? Może na lżej. Oby na lżej. No ale też będzie lżejszy dzień, bo będziemy
mniejszym tempem, ale może nas to zmęczy bardziej, wiesz co chodzi? Dobra, nieważne. Idziemy spać i jutro ruszamy na atak szczytowy. Znaczy nie, jutro ruszamy do kampu 5, z którego będziemy chcieli robić atak szczytowy. Także trzymajcie kciuki za pogodę. Do spanka, bo jutro wielki dzień. Dzisiejsza noc była zimna, ale chyba moim zdaniem lepsza niż ta wczorajsza. Tak, już byliśmy chyba przygotowani lepiej. Nalgrzane ciepłe. Ja wrzuciłem sobie dodatkową kurtkę do środka śpiwora. Plus się przytulaliśmy, jak Kuba nie patrzy. Tak, ja udawałem, że śpię. A słuchajcie, w ogóle muszę wam powiedzieć, że to naprawdę jest chyba najzimniejsza góra. Zimniejsza niż na Antarktydzie Mount Vinson, bo tam powiedzmy słońce świeciło dosyć często. Odczuwalna temperatura była naprawdę dużo niższa niż na Antarktydzie. Z racji tego, że panuje tutaj dużo większa wilgotność, to zimno jest takie przeszywające. Naprawdę, powiem szczerze, na żadnej górze nie spotkałem się z takim marznięciem, chronicznym marznięciem. Codziennie, wręcz cały czas. Tak gotowe uprzeć i idziemy tam, ci pod górę tam. Oj kurde. Wyruszyliśmy z całą ekipą do góry. Mieliśmy taki niecny plan, który wydawał nam się też bardziej praktyczny, że wejdziemy szybciej do tego high campu i dzięki temu rozbijemy namioty, ugościmy już wszystkich tak jak trzeba, zaczniemy wykopywać ten depozyt z poprzedniego dnia, no bo trzeba było to zabezpieczyć, plus jednak przetransportować te, nie wiem, 200 metrów do high campu z depozytu. Tam, gdzie są ci ludzie, to się chyba zaczynają fixed lines. Tam tak naprawdę po stopniach wyrytych przez nas wczoraj i przez innych spinaczy. Na początku okazało się, że idziemy wszyscy razem i też było tak, że ekipa z poprzedniego dnia, pozostali uczestnicy, oni nie siedzieli w czwórce, tylko wyszli do góry, natomiast ten swój depozyt zakopali dużo niżej. No mieliśmy takie poczucie, że idziemy trochę wolniej. Jak tempo dzisiaj? Nie nagrywaj mnie, jestem bardzo popularny, mam bardzo dużo siana i ruch. Jest ciepło, jest tak ciepło, że to jedna, druga warstwa, to już pokazywałem, patent Oswaldowi był zachwycony, jak pokazałem, że można dwie merino połączyć. Nie wiedziałam, że tak można, myślałem, że jest zakaz i policja przyjeżdża. Tak. Ja ogólnie, mi się wydaje, że jestem coraz bliżej tego złotego czekana, nie? I to nie w Minecrafcie, tylko takiego realnego. Proszę, jakie stopnie dla pana Jakuba, no i to jest to. Brakuje tylko szerpy. Przerwa, jesteśmy po fixed lines. Piękne widoki cały czas. Tutaj nasza drużyna się skeszowała gdzieś 20 minut drogi stąd. Także pewnie zaraz tam dojdziemy i tam ponoć ma być dłuższa przerwa, no bo będziemy po prostu pewnie wykopywali rzeczy. Tak się lekko wyrywaliśmy do przodu, więc dostaliśmy więcej kilogramów do swoich plecaków, żeby nie było nam zbyt wesoło. Z mojego lekkiego plecaka zrobiło się... Kurde! To jest 20 kilo? Oswald dorabia jako szerpa po prostu. Podsumujemy to na sam koniec. Jak na razie jest naprawdę spoko, jest piękna pogoda i... Ale wpisuje się to w nasz heroizm, mesjanizm, nie? Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie Polacy tutaj, wiesz, tradycja pomocy w górach. Golgotyzm. Tak, tak. Gdzie idziesz? No? Tam idę. A tam daleko widać obóz 5, czy high camp inaczej mówiąc. Śliczny dzień, śliczne chmurki. Widzicie to po raz 1000. Ale co, przemieszczamy się. No powoli, trochę się martwię o atak szczytowy, jak wyjdzie. Martwiłem się, jak to będzie z naszymi guidami. Bałem się, że uczestnicy wyprawy również zaczną stopniowo odpadać. Jeżeli będą gorsze warunki, no to wiem, że ten atak szczytowy niestety może wykruszyć wiele osób. I co wtedy będzie z nami? Czy ja i Oswald również będziemy musieli zawracać? Mimo tego, że na przykład będziemy się czuli mocno, pojawiały nam się takie w głowie czarne scenariusze. Proszę Państwa, teraz się rozdzielamy. Na szczęście na takim już ostatnim odcinku, który mógłby nam zająć, nie wiem, z 20 minut, ale idąc całą ekipą z godzinę, została podjęta decyzja, że znów w zespole 3-osobowym wyruszamy szybciej do góry. Przyspieszyć trochę, wziąć się do roboty, bo lubimy górę, ale nie lubimy zimna.
iść tak. Jak nie ma wiatru, inne miejsce, nie? To prawda. Wreszcie 3 minuty wolniej niż wczoraj, więc myślę, że jest git. Nie. No 4,50 mieliśmy. A ile jest? 6,13. Aha, okej, no to 1,5 godziny, nie? Było to po prostu spowodowane tym, że nasza grupa szła troszeczkę wolniejszym tempem i no nic, martwiliśmy się po prostu, czy każdy da radę. Czy każdy da radę, czy nie będzie jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Dotarliśmy do high campu. Co, porównujemy sobie średnie tętno? Znaczy u mnie wyszło 101. 101 średnie tętno? Jaki k***wa koń. Poczekaj, ja zaraz zobaczę u mnie. U mnie będzie więcej. 71. Nie, ale ty miałeś też cięższy ten, poczekaj. Ja się męczyłem dzisiaj, bo tak, to średnio miałem 122. Doszliśmy wcześniej, zaczęliśmy już ogarniać cash. Pierwszy załadunek przyniesiony. Tam mamy drugiego pomocnika. Nosi ciężkie rzeczy, nagrywa. Wszystko to za talerz zupy. Powiedział do mnie taki typ. Pójdziesz sobie na wakacje. Stary, nigdy nie byłeś na takich. Na wszystko nauczyć gotować. Proszę bardzo. Zaczęliśmy już robić platformy na namioty. Polacy w USA. Za frytę, za darmo zap***alają, nie? Nasza ekipa idzie tutaj, nie wiem, godzinę po nas. Kurczę, może zaczniemy być gajdami. Powinniśmy za to kasować siano, nie? Tak. Mamy rozłożony namiot. Śpimy z naszą kochaną ciocią z Ameryki. Gramy papier, kamień, nożyce, kto śpi w środku. Wygrany śpi w środku, tak? 3, 4. Okej. Mogę spać w środku. Jest okej. Ale na pewno? Później mnie teraz pytasz, dobrze wiesz, że już nie mogę się wycofać. No, dobrze, że to jest nagrane. Dobrze. Będziesz grzeczny? Tak. Nie mogę się doczekać jutra, nie? Stary, bardzo chciałbym wyjść i mam nadzieję, że są ogarnięci, jeżeli chodzi o wyjście i będą, wiesz, dobrze cisnąć. Mimo tego, że czuliśmy się dobrze, szybko, wiedzieliśmy, że będziemy musieli iść tak po prostu jak najwolniejsza osoba w grupie. 12 godzin do 15 atak szczytowy ma potrwać. Najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj po 12 dniach wyprawy, gdzie naprawdę 2 dni mieliśmy takie, że trochę straciliśmy wiarę. Ja bym już się pakował i do spanka. Do leżenia. Co? Ja już bym się do leżenia bał. Plecaki ona ostatnio sobie Tak, no. Spędzamy noc w high campie. Ja przespałem tę noc w miarę komfortowo. Kuba nie do końca i trochę się zmartwiłem, bo zawsze ma takie pozytywne, entuzjastyczne nastawienie do życia, że działajmy, a tutaj no widziałam, że jest dość duże niezadowolenie. Szkoda gadać. Ten kombinezon. Nie strzelać. Charakter się pokazuje w momentach, kiedy właśnie wszystko się pieprzy. Tej nocy spałem pośrodku w namiocie pomiędzy Oswaldem i pomiędzy właśnie ciotką. Oswald się na mnie pchał. Skrycie w nocy przytulając się do Kuby, chciałem być bliżej niego i podnosić go na duchu również przez sen. Mój sleeping pad, z racji tego, że ja na nim leżałem, usiadła na nim również nasza ciocia z Ameryki. Wybuchła jego środkowa część, przez co po prostu bardzo ciężko było na nim spać. Był mało wygodny. Tej nocy chyba spałem tylko 3,5 godziny, byłem bardzo zmęczony. Ja się prawie rozpakałem w nocy parę razy. Nie czułem się zbyt dobrze przed atakiem szczytowym. Made suit like specially for Denali to local ideas. Yes, yes, yes. Nice. Kombinezon na tą wyprawę był dla mnie wyjątkowy. Jak wiecie, że my z Pajakiem działamy, zrobiliśmy już kombinezon na Antarktydę, zrobiliśmy kombinezon na Mount Everest, a tutaj powiedzieliśmy sobie, że chcemy podejść do sprawy trochę bardziej ambitnie. O kurde, ale to jest sztos. I jeszcze do tego łapawice. No nie no. Jestem naprawdę niesamowicie zaskoczony. Kiedyś ta góra się nazywała McKinley, następnie zmieniono tą nazwę na Denali, ażeby oddać hołd właśnie indigenous people, którzy w tym rejonie mieszkali. No jak niektórzy już wiedzą, Donald Trump nie dość, że zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę USA, tak również postanowił, że znowu zmieni nazwę
z góry Denali na McKinley. Uważam, że to nie do końca fajne zagranie, bo jednak Indianie i te rdzenne ludy, należy im się szacunek ze względu na to, jak właśnie Stany Zjednoczone tutaj potraktowały tą ludność. Bardzo nam zależało na tym, żeby po prostu nie przebierać się, tylko po prostu ubrać się w ładny kombinezon, który odda hołd właśnie rdzennym mieszkańcom Ameryki i będzie ładnie wyglądał. A na cały film stworzenia tego kombinezonu, żeby zobaczyć, ile tam się działo, wpadnijcie do Pajaka. Na domiar złego okazało się rano, że Oswald mamy dużo rzeczy do zjedzenia, ale nic bezglutenowego, więc z bezglutenowych rzeczy może zjeść śnieg. Ale ja zawsze wiem, że jestem wybrakowanym ogniwem, więc wziąłem sobie sam. To jeszcze od Kuby dostałem fajne cegiełki. Już jestem spakowany, batony. Żele, tu już się grzeje, żeby później nie było zamrożone. Plus jedna kieszenia kamery GoPro, druga kieszeń kamery do drugiej baterii, InReach, telefon tutaj w środku i tak naprawdę muszę tylko schować jeszcze jedną kurtkę backupową, picie, nie można ruszać. How's life, team? Life is grand. How are you two doing? Hard, but it's okay. Yeah. Hard like all mornings? Yeah. Yeah, but I'm ready to get this done. Yes. Let's do that. You know it? It's time. Yes. Ale jestem kurde zmęczony, taki, czuję się taki, wiesz, Tak, ale ja wiem, że na pewno zacznę ruszać się, to będzie dobrze. W C3 spędź 3,5 godziny, później było 9 godzin i 20 godzin ataku szczytowego, także nie wiem czy wiecie, ale byłem na Everestie. O kurde. To jest ten Jaco Patyki? Jaco Patyki, si. De Paris? De Paris. Can you explain the colors? Cool, yeah, this is the new customized jacket. This year we made it for the Denali, so which is mean like a color combination with the bird flag. Yes. Which is mean bring you the good luck and wishes, you know. So it's a 5 color. Blue is the sky, and white is the cloud. Red is fire. Green is the water. Yellow is art. Very nice. This is very important. I really also like to have fun with design, so we have also a designer guy here, so... Mam naładowany tutaj studio, jestem uzbrojony po zęby, proszę Państwa, żele, batony, woda, ale myślę, że zaraz, że nawet nie ma co czekać, tylko zaraz coś ściągniemy i od razu pójdziemy w tych lżejszych warstwach, nie? Light and fast. Czułem się taki troszeczkę osłabiony po tej gorszej nocy, aczkolwiek człowiek ma w sobie rezerwy i ja również miałem te rezerwy. Wiedziałem, że poświęciliśmy na tą wyprawę masę przygotowań, masę czasu, również bardzo dużo pieniędzy, żeby mogła się ona odbyć. Także nie było opcji, żeby się cofnąć. Trzeba było znaleźć po prostu siłę i iść do góry. Szkoda, że mi nikt nie pomaga, ale trudno. Jest jak jest. No ale uważam, że to czas najwyższy, żeby nauczyć się zakładać raki dzisiaj. Nie. Za wcześnie. Stary, ja w ogóle naprawdę czuję się niekomfortowo, bez szerpy, a nawet dwóch. Zamykamy, proszę Państwa, bo jesteśmy najbardziej doświadczeni. To już jest potwierdzenie złotego czekanu. Ja w sumie nawet nie muszę mieć złotego czekanu. Sam fakt, że zostaliśmy puszczeni jako ostatni, jest najbardziej, mi się wydaje... Tak. Zachowaj odstęp, bo zaraz pójdę na skargę. Przedostaliśmy się na trawers, który nazywa się Autobahn. No to jest chyba taki najbardziej, powiedzmy, techniczny odcinek, no bo jest taki trawers i trzeba zachować czujność. Bardzo, bardzo wolno to szło. Kuba, jak się idzie? Powolutku, ale fajnie. I no najlepsze jest to, że ja miałem takie poczucie, że no nie da się iść wolniej. Natomiast jak dotarliśmy na koniec tego trawersu, okazało się, że ekipa, która wyszła tuż za nami, gdzieś tam deptała nam po piętach na początku, to w ogóle gdzieś tam jest daleko w tyle, więc wychodziło na to, że nie jesteśmy aż tak wolni. Krótka przerwa za tym trawersem. Spoko odcinek, ale
Tutaj taki naprawdę jest dosyć wolne tempo, ale o dziwo inne grupy też idą bardzo wolno. Mam nadzieję, że z naszą będzie wszystko dobrze, bo stary, nie ma co się oszukiwać, zaraz będzie wysokość, nie? Stary, oni powinni ją zawrócić. Tak, no to jest zagrożenie. Jest zagrożenie. Widzieliśmy, że na pewno jest ciężko naszej cioci ze Stanów. Po prostu ma problem z chodzeniem. Jej się nogi uginały, przewracała się. Zaraz dojdzie, jak będzie, wiesz, 600 metrów przewyższenia. Jesteśmy 5600, nie? Tak, już jesteśmy ile? 400 wyżej? 380 mi pokazuje. Tak. A jak jest wysokość w ogóle tej góry? 690. Jeszcze mamy 500. No, nawet ponad chyba, nie? Tak. Czy ostatni jednak idziemy, nie? Dobrze, obstawiamy tyły. Ja mówię, że ten złoty czekam, to już naprawdę, ja już cię witam z gąską. Złote grabie chyba. Mieliśmy taki przywilej, takie szczęście, że narzekaliśmy na pogodę, ale narzekaliśmy, że była zbyt dobra. Po prostu nam tak grzało, że to szok. Oswald, nie gotujesz się? Gotuję. Jak jajeczka. Jedyne co, to takie miałem trochę poczucie, że po pierwsze zaskakująco możemy doznać udaru cieplnego, bo naprawdę było bardzo gorąco, a po drugie, że ciepło działa tak bardzo rozleniwiająco. To jest przynajmniej moje takie odczucie, że jak jest zimno, jednak zaciskamy zęby, idziemy do góry i jakby nie siedzi się za długo. Kurde, z ciotką są jakieś lekkie problemy. Wydaje mi się, że jest zjazd w dół z ciotką. I finalnie taka druga przerwa podczas tego całego ataku szczytowego i została podjęta decyzja, że Brenda zawraca. Widzieliśmy, że to była bardzo dobra decyzja, no i już byliśmy bezpieczni o nią. Wydaje mi się, że coś tam brała przed tym. Uważaj, żeby się nie s***ić do tyłu, bo... Dobra, kontroluję. Tutaj? Tutaj no. Nie, kontrola jest. Obóz tam jest w ogóle. Jest nasz obóz, no. Chyba pierwszy raz na takiej wysokości idę w dwóch cienkich warstwach. Jak chcesz ładnie wyglądać, musisz cierpieć. Całe życie to sobie powtarzam, ale wciąż nie wychodzi. Nasz przewodnik, który idzie za mną, powiedział, że nie przypomina sobie tak ciepłego wyjścia na szczyt. Próby wyjścia, bo oczywiście szczyt jeszcze przed nami. Za tą płetwą. 300 metrów w pionie. Do szczytu 4 godziny 40 minut za nami. Dobre tempo. Już prawie 700 metrów w pionie zrobione. Tu koledzy opowiadają w tle, ile biorą substancji. W ogóle my na czysto, stary, nie? A mnie to zastanawia, że jakby to jest w ogóle... No ale nic mi do tego. Nie podobało nam się to i nie podoba nam się to, że wszyscy Amerykanie są przeciwko Big Pharma, a jednocześnie wielu z nich korzystało ze wspomagaczy takich jak Diamox czy jakieś tam inne leki. One powinny być nie po to, ażeby się czuć dobrze w górach. Te leki się powinno brać, kiedy już jest źle. Ja wychodzę z założenia, że nie biorę takich leków, bo no jakby muszę odczuwać już na dzień dobry tą wysokość, szczególnie wspinając się bez dodatkowego tlenu. I jakby jeżeli ma być niekomfortowo, to musi być niekomfortowo. Jeżeli będzie coraz gorzej, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. A w momencie, kiedy zaburzam jakby swoją percepcję już na dzień dobry lekami, no to w pewnym momencie już mogę stracić kontrolę. Jak zacznie być źle, to już jest naprawdę źle, już leki mi nie pomogą. So how do you guys feel? I feel great. Yeah, you look like... Quite well right now. And Brooks? I'm okay. I'm getting excited now that we can see the top. It's a record of altitude, right? Yeah, definitely. 6,000 meters. Yeah. Daj pół sera. Co, wiesz? Tak. Czułem się całkiem świetnie. Aczkolwiek był taki moment, kiedy się popatrzyłem na Oswalda. On nawet nie miał kropli potu na swoim czole, zasuwał i jak byłby niewzruszony w ogóle tą wysokością i tym dniem. Myślę, że jeszcze jest godzinka
będziemy nagrani. Tak jak ja teraz jestem nagrany przez Osvalda Pereirę. Gościu, weź, idź stąd, nie myśl, że mniej mnie. Nie dasz rady, bo ja jestem independent i robię sobie, stary, po prostu jestem independent. Wysokościówka, poproszę o pomoc. Mógłbym powiedzieć, no chyba mamy to, ale poczekajmy jeszcze chwilę. Trochę jest przed nami jeszcze, nie? Także spokojnie. Szampan jeszcze jest zamknięty. Czekamy, aż wybije północ. Ja jestem tylko filmowcem, jak coś, wiecie. Nie utożsamiam się. Kurde, to może złapie ostrość. No właśnie, k***a. Jak coś, ja jestem tylko filmowcem. Jak już wyszliśmy powyżej 600, otwiera się wspaniała grań właśnie na szczyt. Jest jeszcze jeden taki przewieszony, gigantyczny serak. Dobrze, że tam byliśmy w tym czasie, a nie w przeszłości, bo tam myślę, że z czasem to się będzie bardzo mocno wytapiać. Ostatnie metry przed szczytem, no to już takie poczucie, że no już raczej nikt nam tego nie odbierze. Oswald. Ile? 12 dni? 13. I bardzo miło, bo tutaj Kuba przejął kamerę, powiedział, że razem wchodzimy. Nie ma tak, że jeden filmuje, a drugi idzie, czy odwrotnie, tylko wchodzimy razem. Wchodzimy. Dawaj. Jest. Denali. Jest. A było trochę zwątpienia, co? Było zwątpienia, jak byliśmy zasypani w namiocie 2 dni, ale jesteśmy na wyższej szczytówki północnej. To Denali, nie? Denali, trzymaj. Jeszcze raz coś bardzo ważnego do powiedzenia. Thank you very much, Alex. Thank you very much. Hey, brother. Brooks. Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Polska góra! Can you tell us the story about your father? He did this back in 1999, was the inspiration for my attempt here. I named my daughter McKinley, and so special to be sitting on top of the world here, North America. Yes, congratulations, brother. Oh, so cool. Oczywiście Polska tutaj jest wszędzie. Polska, biało-czerwona. O nie! Uciekamy! Uciekamy! Zostaje nam Blank, Elbrus i proszę Państwa, coś tam jeszcze. Góra Kościuszki. A, Góra Kościuszki, dobra. A to jest wakacyjnie. Proszę Państwa, dziękuję Wam bardzo, że oglądacie, że wspieracie, bo to dzięki Wam możemy robić takie projekty. Bardzo dziękuję również marce mBank, która to właśnie zasponsorowała, pomogła być tutaj partnerem tego odcinka. Panie prezesie mBank, duży cały policzek. Dziękuję bardzo. Musi Pan prezes zaufać, że te pieniądze, okej, połowa idzie na tańce i gwizdy, ale połowa na takie właśnie piękne rzeczy. Z pięknymi ludźmi, with beautiful guys, beautiful job. Yes. Yes. Dalai Lama's hand. The one you told us about. Yeah, and then I have 7 of them. I'm kind of taking the 7 continents, and I'm so happy to be here. So this Dalai is plaque with me, Dalai Lama. So congratulations. This is a big. Oczywiście te piękne ujęcia, albo nie wiem, albo przepalone, to zasługa Osvalda. No nikt inny by mnie nie nagrał na takiej wysokości tak ładnie, tak dobrze. Także wpadnijcie do niego, dajcie mu całusa miłości na Instagramie. Widzę, jak się uśmiecha Atencjusz. Nie, żartuję oczywiście. Ja po prostu tak głupio wyglądam. Dziękujemy Ci bardzo. Wraz ze Pozdrawiam. To ja... Schodzenie w dół jest istotne, ponieważ dopiero wtedy kończy się wyprawa, a schodzenie na Denali jest troszeczkę inne niż na innych górach. Zazwyczaj na innych górach to schodzenie zajmuje tak naprawdę 2 proste dni. Tutaj no troszeczkę dłużej. Mamy do przejścia naprawdę kawał terenu.
Wiadomo, że trzeba zachować tą koncentrację i tak jak się domyślacie, pewnie wiecie, większość wypadków dochodzi do nich przy zejściu. Nagle słyszymy, że jakiś gościu zaczął się drzeć przed nami. Jest nieprawdopodobne. No nie było miejsca na taką rzecz. Taka rzecz się tam nie mogła wydarzyć. Instynkt przetrwania, gdzie czuję, że powinienem przede wszystkim zadbać o siebie. Była nieprzyjemna sytuacja i musieliśmy zrobić akcję ratunkową. Chip, ogólnie najstarszy z naszej drużyny. No, dobry kawał roboty. Tak naprawdę zrobił summit, nie? Jego marzenie, on już kiedyś tutaj był, ale właśnie Niestety mieliśmy lekkie problemy z dziadziem, złapała go choroba wysokościowa. Zastanawialiśmy się, że nie wypadałoby zadzwonić po jakieś heli, żeby po prostu go wzięło, aczkolwiek no, prawda, nie jesteśmy guidami na tej wycieczce. Mamy bardzo mocno zmęczony team. Przed nami najtrudniejsza część dzisiejszego dnia. To się nazywa Autobahn. Autobahn, czyli trawers taki dość nieprzyjemny. Tak. Za nami jest dwóch gości, którzy osłaniają się na nogach. W pewnym momencie zobaczyliśmy, że Chip wypuszcza swój czekan, gdzieś tam mu czekan zlatuje, a on w ogóle tak jakby zaczyna się trochę kołysać na prawo i lewo. Mimo iż team był wyczerpany, że Chip właśnie miał już takie objawy, nie wiem, czy choroby wysokościowej, podobno dostał też bardzo mocnej biegunki na skutek zatrucia pokarmowego, ale finalnie udało się przejść trawersem. Dosłownie kilkadziesiąt metrów od high campu kamieniarz powiedział nam, że możemy się rozwiązać już sami, dotrzeć do high campu. On został i upewnił się, że bezpiecznie wszyscy schodzą. Ale robota wykonana, co? Good job. Good job. Bon trabalho. Zajebiście. Buen trabajo. Made it. Beautiful. Yeah. Amazing. The best weather, I think. Yeah, it was gorgeous Crazy. all day. Yeah. No i wszyscy zeszli cali i zdrowi i to najważniejsze. A mi się bateria wyłącza, bo jest za zimno. 3, 2, 1. Poszliśmy spać, ponieważ następnego dnia czeka nas dosyć długa droga. Poprzedniego dnia tak się trochę nabijałam, że to spanie po środku nie jest takie złe, więc na tą noc zamieniliśmy się, ja spałam po środku, Kuba po lewej, no i jakby mój sen to tam, nie wiem, 25 minut może przez całą noc, gotowość treningowa na poziomie, nie wiem, może 13. Jak się spało, Oswald na środku? Dla mnie akurat tragicznie, jakieś dźwięki dobiegały z prawej, z lewej czasem też, ale to raczej były przyjazne, a sprawy takie niepokojące. Bo śpimy kolejną noc w namiocie 3-osobowym, znaczy 2-osobowym. No właśnie. Więc jakość snu 28, gotowość treningowa 1 na 100. Dobrze, ale coś, jej śniadanko, oczywiście tutaj bezglutenowa kawa. Bezglutenowa, czyli dostałam wodę z kawą. Zostało przygotowane dla ciebie. No i co, chyba mamy ładny dzień. Zapowiada się to, że niby ta pogoda do 15 ma być całkiem spoko, także fajnie by było zawinąć dupę w 2 dni, już być na Glacier i wylecieć do Talkeetna, nie? Tak. Dzisiaj pewnie co zejście do 3, czyli 3200, to będzie też dla nas taki zastrzyk tlenu i ciekaw jestem, jak ten lodowiec na dole, bo no może być popękany. 3 upalne dni, 3 albo 4, nie? No to może być na dole już taka mocna masakra. No. Może będziemy już chodzić po trawie. To co, seniory? Ruszamy w świat. Piękny dzień, schodzimy sobie do C3. Jesteśmy już na ostatnim odcinku do namiotów na linach poręczowych i nagle słyszymy, że jakiś gościu zaczął się drzeć przed nami. Jest nieprawdopodobne. Ten gość po prostu leży na śniegu poniżej nas, jest przy nim guide, natomiast no, my jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy no, trzymamy się liny w zejściu, ale nie mamy stanowiska, do którego byśmy się mogli wpiąć i bezpiecznie odczekać. Powyżej nas już się zrobił korek i myślę, że kilkanaście osób wiszących na tej linie poręczowej. W sytuacji, kiedy na przykład ta lina by się urwała, bo właśnie nagle kilkanaście, 10 osób na niej jest, a poniżej ktoś zablokował linę, no to już jakby włącza mi się pewien taki instynkt przetrwania, gdzie czuję, że powinienem przede wszystkim zadbać o siebie. Połączonymi siłami udało się ominąć tego gościa. Finalnie podobno zerwał ścięgna Achillesa. Tam widać pana, który mocno krzyczał. Nie wiadomo, czy on skręcaną kostkę. Były zablokowane liny na nas 1,5 godziny. Jedyne co się martwię, bo to wszystko mu
Tylko to, że 15 przychodzi załamanie pogody. Tak. I my chcemy być już za 2 dni. A jeszcze nasza ciocia udało się 2 razy chyba wywrócić, nie? Ale to akurat już było urocze w miarę. I nic, dobry film nie może mieć zakończenia bez dramaturgii. Jesteśmy cały, jeszcze nie wiadomo co się wydarzy, bo jeszcze 2 dni. I jeszcze po drodze wpiął się w naszą linę jeden uczestnik tej ekipy, także w takim już zespole 4-osobowym zeszliśmy bezpiecznie do obozu 4. Na szczęście byliśmy znów niezależni, więc ugotowaliśmy sobie jakieś picie, coś tam zjedliśmy. Finalnie po jakichś tam, nie wiem, kilku godzinach przerwy wyruszyliśmy w drogę do obozu 3. Tu jest jeszcze trudny moment. Trzeba z saniami, sledami przejść, a one no, uciekają na boki. Te sanie w jedną i w drugą stronę się majtały. Doszliśmy na dół z C5 do C3. Mogła to być godzina 22 i okazuje się, że plan jest taki, żeby o 2 w nocy wyruszyć w dół, tak żeby przed 8 zameldować się na lądowisku, żeby można było pierwszym możliwym lotem z powrotem do Talkeetna, no więc trochę nie ma sensu rozbijać namioty i Pete mówi, że będziemy robić biwak, no i my tak oczywiście zajawieni, no bo biwak to jest zawsze super przygoda, chociaż myśleliśmy, że będzie dość zimno. Co tam w menu? Stary, dzisiaj gorące kubki, no i chyba tyle, po prostu jest tak pięknie, kurde, takie zakończenie wyprawy. Jak tam kolacja pod chmurką na 3300? Nie no, jest stary, udało się, stary, zrobiliśmy to, zmarznie nam dzisiaj dupa, ale co z tego, przepiękne widoki, pyszne jedzenie, kurde, czego chcieć więcej, no. Dobranoc, to chyba będzie jedna z piękniejszych nocy, jaką miałem kiedykolwiek w życiu. Znaczy 2 godziny, może nie pełna noc, ale... Biwak to było chyba moje jedno z lepszych wspomnień na całym Denali. Trącenie w ramię, Pete z kawą, którą podstawia nam pod nos. Good morning, hello, hello. Here we have Pete with hot water and coffee. Coffee from the morning. Yes. Jesteśmy uśmiechnięci, pijemy sobie, wiemy, że zaraz trzeba będzie z tych ciepłych śpiworów wyjść, ale po prostu takie doświadczenie, że no taka wisienka na torcie absolutnie w stosunku do tego, co się działo na tej wyprawie. Ostatni odcinek. Pewnym krokiem wyruszyliśmy przez lodowiec. Droga była całkiem sympatyczna, było chłodniutko, ale nie zimno. Mieliśmy piękne widoki, widzieliśmy inne zespoły, które nas mijały. Widzieliśmy te jeszcze niepoparzone od słońca twarze, uśmiechnięte, pełne nadziei. Ci ludzie nie wiedzieli, co ich czeka. My się żegnaliśmy z tą górą. Także doszliśmy. Jesteśmy już na miejscu i nazywali nas zawsze Small Bowls Club, czyli że małe miski. Bo mamy takie małe kubeczki. Tak, to o tym wiecie. Ale teraz chcemy pokazać im prawdziwy talerz. Okay. Jacob, we are no longer Small Bowls Club. This is our plate. Okay. We have some coming up. Okay. So we are coming back. Yeah. Słuchajcie, bardzo dziękuję wam, moi drodzy widzowie, że oglądacie. Również chciałbym podziękować całemu mojemu zespołowi, który mi pomaga, mojemu trenerkowi Karolowi Henigowi, który mnie przygotowywał do tej wyprawy, Jojowi, który pomagał ogarniać całą logistykę na tą wyprawę, wiele nieprzespanych nocy, cierpień, krew, pot i łzy. Dziękujemy Kamilowi, niesamowitemu, który tutaj montuje dla was te materiały, Maćkowi, Filipowi, Szymonowi, Damianowi, całej mojej kochanej bandzie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Siedzicie tutaj, to może się na was popatrzę. Dziękuję. Mam tego świadomość, że bez was mogłoby mi to wyjść troszeczkę gorzej. Bardzo was doceniam. Dziękuję, że Maciek, że dzisiaj mnie odwiozłeś tutaj, bo nie mogłem znaleźć kluczyków. I co? Zrobiliśmy to.